Robert Esnault Peltory, nazywany przez swoich znajomych Reb, jest dzisiaj postacią niemal zapomnianą. A szkoda. W latach 1903–1918 uznawany był za jednego z najbardziej błyskotliwych twórców wczesnego lotnictwa. Wiele jego patentów lotniczych używanych jest do dzisiaj, choć nikt ich nie kojarzy z tą osobą. Spróbuję więc choć trochę przybliżyć tą postać. Urodził się w Paryżu w 1881 roku w rodzinie producenta tekstyliów. Od najmłodszych lat interesował się techniką i wykazywał się zdolnościami mechanicznymi. Zabawki, które otrzymywał od rodziców, z zapałem udoskonalał na własną modłę. Mimo że wywodził się z dość zamożnej rodziny, nie popadł w dekadencję końca XIX wieku. Edukację rozpoczął w nowo powstałym liceum Janson de Sailly. Obecnie jest to jedno z największych publicznych liceów we Francji, a później kontynuował naukę na Sorbonie. W 1902 roku uzyskał stopień naukowy z biologii, chemii i fizyki, mając zaledwie 23 lata. Na początku XX wieku do Francji zaczynają dochodzić echa pierwszych sukcesów braci Wright ze Stanów Zjednoczonych. Rozpalają one wyobraźnię młodego Roberta. W 1904 roku w ogrodzie domu rodziców zakłada swoje laboratorium, w którym to będzie pracować nad silnikami i projektami szybowców i samolotów. Zafascynowany pracami Ferdinanda Ferbera i Gabriela Voison, czy też Octavia Chanuta, podjął się pierwszych prac. Na pierwszy ogień poszedł dwupłatowy szybowiec Chanuta. Interesowała go przede wszystkim zasadność używania dwóch płatów. Zagłębił się w badania profili skrzydeł, projektując i testując różne ich typy, mocując je na dachu swojego samochodu. Na koniec swych prób doszedł do wniosku, że w przyszłości jedynym akceptowanym typem samolotu będzie jednopłat. W 1905 roku, korzystając z kapitału swojej babki, od strony matki oraz łącząc siły ze swoim ojcem, stworzył firmę Établissement Esnault Peltory z kapitałem zakładowym w wysokości 800 000 franków. Nie martwiąc się o fundusze, mógł przystąpić do konstruowania silnika samolotu, czyli elementu, który sprawiał największe problemy wszystkim początkującym konstruktorom. Rok później opracowuje silnik chłodzony powietrzem z 5 cylindrami w dwóch równoległych grupach, po 3 i 2 ułożonych w kształcie wachlarza, znany później jako silnik gwiazdowy. W tym i następnym roku zgłosił też 3 patenty, ale ten, który przyniósł mu największą sławę, to urządzenie sterujące w postaci dźwigni. 10 października 1907 roku w miejscowości oddalonej o 23 km od Paryża przetestował swój pierwszy samolot Rep 1. Była to konstrukcja rewolucyjna. Pierwszy w historii latający jednopłat o metalowej konstrukcji pokrytej lakierowanym płótnem i wyposażony w silnik gwiazdowy. W 1909 roku przyznano mu licencję pilota z numerem 4 i na ówczesne czasy był jednym z 9 lotników w całej Europie. Niestety karierę lotnika zakończył wypadek, po którym zrezygnował z latania i zajął się tylko konstrukcją samolotów. Zakłada własną firmę Rep, która notabene istnieje do dzisiaj, a wtedy była drugą na świecie firmą lotniczą po firmie braci Voison. Wraz z André Grenet zakłada Stowarzyszenie Przemysłu Transportu Lotniczego. Jeszcze w tym samym roku, to jest 1909, inicjują pierwszą wystawę lokomocji powietrznej w Grand Palace w Paryżu. Jako ciekawostkę dodam, że została ona w 1953 roku przeniesiona na lotnisko Le Bourget, gdzie do dziś odbywają się międzynarodowe wystawy aeronautyki i przestrzeni kosmicznej, znane lepiej pod nazwą Paris Air Show. Pod koniec czerwca tego roku zakończyła się właśnie jego 54. edycja. Jego firma zaczęła się rozrastać. Najpierw brytyjska firma Vickers buduje na licencji 8 samolotów Vickers Rep Monoplane, a później przejmuje licencję na włoskie samoloty Caproni. Ich zmodyfikowana wersja miała zasilić francuskie lotnictwo wojskowe w liczbie 89 sztuk.
Chciałbym jednak w tym momencie zmienić trochę tematykę. Odcinek ten nie miał być historią francuskiego lotnictwa, a opisem sylwetki jednego z pionierów podboju kosmosu. Od roku 1912 Robert Esnault-Peltory rozpoczyna badania nad napędem odrzutowym. Co mogło być jego inspiracją? Twierdził, że nie znał wczesnych prac Tsiolkovskiego, a loty w kosmos traktował jako naturalne rozwinięcie podróży powietrznych. W tym roku na posiedzeniu Francuskiego Towarzystwa Fizycznego przedstawia swoje pierwsze rozważania na ten temat. Było to pierwsze naukowe podejście do astronautyki we Francji. Zawarł w nim równanie odkryte 10 lat wcześniej przez Tsiolkovskiego na prędkość rakiety oraz obliczenia dotyczące potrzebnej energii na dotarcie do Księżyca i pobliskich planet. 8 czerwca 1927 roku wygłasza kolejny sympozjum pod tytułem Rakietowa eksploracja górnych warstw atmosfery i możliwość podróży międzyplanetarnych. Tym razem wywołuje większe zainteresowanie, m.in. u Jeana-Jacques'a Beret, innego pioniera francuskiej kosmonautyki. 2 lata później przedstawia światu koncepcję swojego pocisku balistycznego do bombardowań celów wojskowych. Wraz z Beret udało mu się zainteresować tą koncepcją Departament Wojny. Dzięki temu pozyskali fundusze na dalsze badania. Zaczęli eksperymentować z różnymi rodzajami napędów rakietowych, jak i różnymi materiałami pędnymi, również ciekłymi. Podczas jednego z testów wykorzystujących tetranitrometan doszło do eksplozji, w wyniku której stracił 4 palce prawej dłoni. Podczas prac nad silnikiem rakietowym napisał swoje najbardziej znane dzieło Astronautique, w którym spopularyzował koncepcję lotów kosmicznych. Słowo astronautyka zostało zaproponowane 3 lata wcześniej przez Josepha Henri Honigny, francuskiego pisarza pochodzenia belgijskiego, uważanego za jednego z twórców fantastyki naukowej. Dzieło Esnault-Peltory stało się na tyle popularne, że zapraszano go na różne konferencje. Jedną z nich była konferencja w 1931 roku w Nowym Jorku, otwierająca specjalny pokaz najnowszego filmu Fritza Langa Kobieta na Księżycu. 26 grudnia 1927 roku podczas kolacji z przyjacielem i entuzjastą nauki, a zarazem paryskim bankierem André Hirschem zrodził się pomysł pierwszej astronautycznej nagrody, która miałaby być wręczana za najlepszą pracę naukową, teoretyczną lub eksperymentalną, która jest w stanie rozwikłać istotną kwestię związaną z realizacją podróży kosmicznych lub zwiększyć zrozumienie jednej z gałęzi związanych z nauką astronautyki. Nagroda ta miałaby być przekazywana przez francuskie towarzystwa astronomiczne i opiewać na kwotę 5000 franków rocznie. Nagroda Reb Hirsch miałaby być wyłaniana przez Komitet Astronautyczny, w składzie którego oprócz 2 fundatorów znaleźliby się pisarz science fiction Joseph-Henri Honigny, generał Gustave-Augustin Ferry, noblista z fizyki Jean Perrin oraz inżynier Eugène Picot. Pierwszym laureatem w 1929 roku został Hermann Oberth za ogólny wkład w rozwój astronautyki. Jako ciekawostkę dodam jeszcze, że w 1934 roku otrzymał ją również Polak, Ary Sternfeld, za książkę Wprowadzenie do kosmonautyki. Jemu również będzie poświęcony jeden z następnych odcinków. W uznaniu zasług w 1936 roku został wybrany na członka Francuskiej Akademii Nauk. Niestety, II wojna światowa przerwała jego pracę. Wraz z dokumentami uciekł do Szwajcarii, gdzie spędził ostatnie lata swojego życia. Zmarł podczas podróży do Nicei 6 grudnia 1957 roku. 2 miesiące po tym, jak Związek Radziecki umieścił swojego pierwszego sztucznego satelitę na orbicie okołoziemskiej. Na koniec warto dodać, że był również właścicielem około 120 patentów, o które niejednokrotnie musiał walczyć w sądzie.